W ekologicznym ogrodnictwie powinniśmy dostosowywać planowane nasadzenia do warunków siedliskowych, którymi dysponujemy. Jeśli posiadamy glebę słabej jakości, wybór gatunkowy jest ograniczony. Dlatego przy realizacji wielu ogrodów wymienia się wierzchnią warstwę gleby. Jest to zabieg kosztowny nie tylko dla kieszeni właściciela ogrodu, ale też dla środowiska. Wydobycie, przesianie i przewiezienie ziemi ogrodowej pozostawia olbrzymi ślad węglowy i nie jest zabiegiem, który powinniśmy promować. Z wywrotkami nowej ziemi często przywozimy do ogrodu kłącza uciążliwych chwastów, a nawet szkodniki. Dlatego też warto zastanowić się, jak wzbogacić rodzimą glebę w inny, mniej ingerujący w środowisko sposób. Najlepszym sposobem na poprawienie struktury gleby ogrodowej jest sukcesywne dokładanie nowej materii organicznej okrywającej grunt rodzimy. W lesie każdej jesieni następuje opad liści. Jeśli ich nie wygrabiamy, rozkładają się i tworzą cenną warstwę próchniczną. Tę samą zasadę stosuje się w ogrodnictwie typu no-dig. Sukcesywnie uzupełniamy wierzchnią warstwę ściółki, gdy zostanie ona rozłożona przez organizmy glebowe. Dzięki tej warstwie dokarmiamy rośliny, zapobiegamy parowaniu wody z gleby i nadmiernemu rozwojowi chwastów. Proces budowania gleby jest długotrwały i wymaga cierpliwości. Zabieg ten powinniśmy rozpocząć od wybrania miejsc, których żyzność chcemy poprawić. Następnie wyznaczamy kształt rabaty, na której chcemy posadzić bardziej wymagające gatunki roślin. Po wyznaczeniu kształtu możemy zacząć układać warstwy materii organicznej, którymi dysponujemy. Pierwszą warstwę mogą stanowić szare, oczyszczone z folii i wolne od nadruków kartony. Zagłuszą one chwasty oraz przyciągną na naszą rabatę dżdżownice, które je uwielbiają. Kolejną warstwą mogą być liście lub igły drzew. Warstwy lekkich materiałów warto przekładać elementami cięższymi, żeby nie dochodziło do ich wywiewania. Świetnie w tym celu sprawdzą się przekompostowane zrębki drzewne. W celu podwyższenia poziomu pH gleby i jej wzbogacenia w cenne składniki odżywcze warto dodać do takiego przekładańca też popiół drzewny, np. z kominka lub ogniska. Lista materiałów, które możemy dodawać, wydaje się nie mieć końca. Słoma, siano, skoszona trawa, wełna owcza, obornik, mech, kompost. Najważniejsze, żeby było naturalnie i żeby poszczególne warstwy nie były zbyt grube. Warto mieszać ze sobą elementy różnego typu i rozkładać je równomiernie, żeby uzyskać podobny stopień żyzności na całym obszarze. Po roku większość materii organicznej jest już na tyle przerobiona, że teren jest już gotowy do sadzenia roślin. Pamiętajmy, że proces dokładania ściółki powinien być kontynuowany w kolejnych latach. Jeśli zależy nam na tym, by przyspieszyć ten proces, nasz przekładaniec powinien być stale wilgotny, a jeszcze lepiej, jeśli będziemy go podlewali roślinnymi gnojówkami. Pamiętajmy o tym, że ogród to nie apteka. Nie ma jednego precyzyjnego przepisu na tego przekładańca. Korzystajmy z tego, czym aktualnie dysponujemy. Proste rozwiązania są najlepsze.